Wyobraź sobie alternatywę dla skalpela, potęgę snów. Wyobraź sobie, że to tutaj powstały pierwsze szpitale, a sny, które przynosiły lekarstwa, bywały skuteczniejsze niż sam skalpel. Marmurowe kolumny tych świątyń stoją dziś w murach zamku Joannitów, a część wotów wywieziono do Rzymu i Stambułu. W tym filmie odkryjemy Asklepieion na Kos. Od prapoczątków przez złoty wiek medycyny, aż po upadek, grabieże i legendę świętego Gaju, gdzie ponoć nikt nie mógł się urodzić ani umrzeć. Kliknij łapkę w górę, zasubskrybuj i wyruszamy razem w podróż w czasie. W Muzeum Asklepieionu znajdziesz skalpele, sondy, ceramiczne amulety, skrawek historii medycyny sprzed 2300 lat. Ale wiele skarbów zabrali inni. Włoscy archeolodzy w latach 1930-42 wywieźli marmurowe posągi do Muzeum Narodowego w Rzymie. Inne trafiły do Stambułu, Aten, Berlina czy Londynu. To, co oglądasz, to zaledwie cień dawnej świetności. Czy potrafisz wyobrazić sobie tę utraconą potęgę? Propylon z III wieku naszej ery. Brama oddzielająca zwyczajność od sakrum. Każdy pielgrzym przekraczając ją szeptał w myślach: chce się uleczyć. Stoa, jak antyczna poczekalnia i naukowy hub w jednym. Kupcy wymieniali tu receptury ziołowe, a kapłani lekarze stawiali pierwsze diagnozy. Jeśli wsłuchasz się uważnie, może jeszcze usłyszysz echo rozmów o zdrowiu sprzed 2300 lat. To rzymska kanalizacja z I do III wieku naszej ery. Lekarze Asklepieionu dokładnie wiedzieli, że czystość zmniejsza ryzyko zakażeń. To miejsce było nie tylko sanktuarium, ale i ośrodkiem higieny. Na poziomie, o jakim ówczesna średniowieczna Europa mogła tylko pomarzyć. Termy służyły katarzis, oczyszczeniu ciała i ducha. Hipokrates powtarzał, że woda jest siostrą zdrowia. Do kąpieli dodawano tymianek, miętę, szałwię. A pod fundamentami odkryto podziemne izolatki, komory, w których zamykano chorych na trąd i choroby weneryczne. Brutalna, ale skuteczna starożytna profilaktyka. Te wnęki wypełniały posągi Apollina, Asklepiosa i wybitnych lekarzy. Wota, dary wdzięczności za cudowne uzdrowienia. Większość z nich wywieziono w XX wieku do Rzymu i Stambułu. Historia medycyny tu spotkała się z historią grabieży. Fontanny, po grecku kryches, zasilał akwedukt. Pito tę wodę, kąpano się w niej, polewano chorą skórę. Już wtedy wiedziano, że woda w ruchu leczy szybciej niż stojąca. Dwadzieścia 24 kroki do oczyszczenia, do boskich wizji. Każdy z nich miał być etapem wewnętrznej przemiany. Schody wyciosane w skale około III wieku przed naszą erą.
Świątynia Apollina z IV wieku przed naszą erą. Symbol ojca Asklepiosa i moment, w którym kult prorocki zaczynał przemieniać się w medyczny. Eksedra. Debaty o życiu i śmierci. Eksedra z II wieku przed naszą erą. W cieniu tych kamiennych murów lekarze i ich uczniowie debatowali o snach, symptomach i o tym, gdzie kończy się leczenie, a zaczyna cud. Gotowi na wspinaczkę przez historię? Zostań jeszcze pół minuty, bo odkryjemy, jak wdzięczność leczyła silniej niż lekarstwo. To Bomos, ołtarz ofiarny. Od III wieku przed naszą erą składano tu wino, ziarno, zwierzęta. Kapłani powtarzali za Hipokratesem: wdzięczność ma moc terapeutyczną. I właśnie tutaj leczyła nie tylko medycyna, ale i wdzięczne serce. Jońska świątynia z około 300 roku przed naszą erą. Pacjenci zasypiali tu w nadziei, że Asklepios przyniesie im wizję lekarstwa. Boska diagnoza w najczystszej postaci. Abaton na tarasie środkowym to miejsce inkubacji snów. Pacjent spędzał tu noc w ciszy i półmroku, a rankiem kapłani odczytywali jego wizję. Tu właśnie magia spotykała medycynę. Jeśli ta podróż w czasie fascynuje Cię tak samo jak mnie, zostaw teraz łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych tajemnic starożytnego świata. Gotowi na kolejny etap? Rzymskie stopnie z I wieku naszej ery. 60 kamiennych kroków, a każdy zbliża nas do centrum tajemnicy, do serca medycznego kultu. Oryginalne schody z powodu licznych uszkodzeń zostały przykryte nowymi płytami, aby zapewnić funkcjonalność i bezpieczeństwo zwiedzających. A oto i perła Asklepionum, świątynia z II wieku przed naszą erą, wzorowana na Epidauros. 104 doryckie kolumny, idealne proporcje. Ale wyobraź sobie, że każdy z tych bloków stoi dziś w zupełnie innym miejscu, na przykład w murach zamku Neracja. W XIV-XV wieku Joannici rozbierali je, a w epoce osmańskiej te bloki trafiały do meczetu i pałacowych ogrodów. Historia wznosi i burzy, jak ten kamienie pod naszymi stopami. Nowa era. Gdy ten starożytny świat chylił się ku upadkowi, narodził się tu nowy kult Matki Bożej, Panagia. Mury Asklepiosa stały się fundamentem chrześcijańskiej świątyni. Bizantyjski kościół istniał stosunkowo krótko i został zniszczony przez trzęsienie ziemi. A tuż za świątynią rozciąga się święty Gaj, oliwno-cyprysowy. Szum liści jak szepty dawnych pielgrzymów. Mówiono, że nikt tutaj nie mógł się urodzić ani umrzeć, bo sakrum nie znosiło przemijania. Czy odważysz się wejść tam, gdzie czas przestaje istnieć? Z tego tarasu patrzysz nie tylko na Morze Egejskie, ale na tysiąclecia medycznych cudów. Jeśli poczułeś dreszcz historii, zostaw łapkę w górę. Chcesz więcej? Subskrybuj i napisz w komentarzu, który punkt zaskoczył Cię najbardziej.
W następnej podróży odwiedzimy inny, kolejny świat. Do zobaczenia. A nawet szkoła i centrum medyczne. Dziś trzecia faza rozbudowy to dosłowny rozkwit. W roku naszej ery spowodowały upadek samej budowy.